Witajcie w Austrii, ojczyźnie jednych z najpiękniejszych i najbardziej wymagających via ferrat na świecie. W tym filmie zabiorę Was w podróż przez piękne austriackie Alpy oraz pokażę, na czym polegają via ferraty. Ten mały punkt to ja, a ten szczyt to Prainer-Wand, czyli cel naszego dzisiejszego wypadu. Na szczyt dostaniemy się ferratą Hans von Heijstig o bardzo przyjemnej wycenie cena D. Według twórców przewodnika Ferraty na weekend z Polski jest to najpiękniejsza ferrata w okolicy Wiednia. Z przyjemnością to dzisiaj sprawdzimy. Niestety ta historia nie zaczyna się pod zboczem góry, a w lesie, gdzie niepewni tego, czy ściana jest sucha, pewnym krokiem zmierzamy do startu via ferraty. Garmin odesłany na gwarancję, więc dzisiaj cały dzień się będę pytał ludzi, która jest godzina i jak nam idzie. Która jest godzina i jak nam idzie. Idzie dobrze, 29 minut idziemy, jest 7:34. Wandensteig. Sonnenwittenprein X. Idziemy właśnie tu. Jak już wspominałem, idziemy na ferratę Heid von Heijstig, która jest jedną z popularniejszych ferrat w regionie. Dlatego wyruszamy tak wcześnie. Wstaliśmy o 5, przed 7 dojechaliśmy już tutaj. No i teraz w tym pięknym słońcu, przebijającym się przez drzewa, idziemy do startu ferraty. Ferrata powinna nam zająć około 2,5 godziny, więc jest dość długa. Co nie jest takie oczywiste w tym regionie, bo jest bardzo dużo takich krótkich 15-20 minutowych ferrat. Weszliśmy już z lasu. Teraz jest taka kosodrzewina. Jest naprawdę piękny widok na dolinę tutaj. I zaraz chyba będziemy do startu ferraty i będziemy zaczynać, więc to będzie piękny dzień. Ferraty w Polsce nie są zbyt popularne, a przynajmniej mam takie odczucia, kiedy przebywam wśród znajomych. Każdy coś słyszał, ale nikt tak naprawdę nie wie, o co chodzi. Dlatego zróbmy sobie krótką przerwę na mały wstęp teoretyczny. Dacie radę. Na początku wyjaśnijmy, czym jest via ferrata. Z Wikipedii. Start cytatu. Via ferrata to szlak turystyczny o charakterze wspinaczkowym, wyposażony dla celów autoasekuracji w stalową linę. W języku polskim czasami określana jest jako żelazna perć. Koniec cytatu. Dobra, mamy już definicję, teraz czas na sprzęt, który zabieramy ze sobą. Kask, uprząż, ląża, coś do autoasekuracji oraz koniecznie rękawiczki. A mówiąc bardziej szczegółowo, co do czego jest potrzebne? Kask. Wiadomo, nie mamy ze sobą nic cenniejszego niż nasza głowa. A w starcie ze spadającymi kamieniami nasza czaszka jest niestety bez większych szans. Uprząż. Przypinamy do niej cały szpej. Ląża pozwala nam względnie bezpieczne pokonywanie via ferraty. Względne, bo z odpadnięciami bywa różnie. Dlatego stosujemy jedną zasadę. Na via ferratach nie odpadamy. Dla ciekawych w opisie odsyłam do artykułu o współczynniku odpadnięcia na via ferratach. Polecam. Autoasekuracja, u mnie w postaci taśmy i zakręconego karabinka, pozwala w razie potrzeby na przypięcie się i odpoczynek. Rękawiczki. Praktycznie niezbędne przy dłuższych ferratach. Mam dosyć zahartowane dłonie, a i tak nie chciałbym ich oglądać po przejściu całej ferraty bez nich. Dobra, teorię już mam omówioną, to wracamy na szlak. U góry wznosi się piękna ściana, zaraz na nią ruszamy. Przed nami wyszły dwie ekipy. Poczekaliśmy chwilę i ruszamy, mam nadzieję, że nie będzie żadnych korków. Via ferrata Hans von Heijstig została oddana do użytku w 1913 roku, co czyni ją jedną z pierwszych via ferrat. Na przestrzeni wieku większość jej elementów została wymieniona, jednak zachowane zostały dwie oryginalne drabiny. Jest dla mnie niezwykła świadomość, że ktoś przemierzał tą samą drabinę ponad 100 lat temu. Trudno opisać to uczucie, ale jest świetne. Tam idziemy. Wcześniej wspominałem, jaki sprzęt jest niezbędny podczas takiego wyjścia. Dodatkowo warto mieć ze sobą mały, niekrępujący ruchów plecak, najlepiej z camelbackiem. Wyciąganie wody na każdym postoju bywa bardzo uciążliwe. Wiem to z doświadczenia, zwłaszcza jak ferrata nie oferuje dogodnego miejsca na przerwę. Mówiliśmy już sprzęt, a jak powinno poruszać się na via ferracie? W skrócie chodzi o to, żeby iść do góry, albo na dół, albo w bok, tak żeby było bezpiecznie, czyli będąc w każdym momencie przypiętym do stalowej liny. Przepiękna ta biała skała. Być taką skałą. Coś pięknego. Pamiętaj, jestem tylko ziomkiem z internetu, który dzieli się swoimi doświadczeniami. Dlatego swojego bezpieczeństwa nie zawierzałbym tej krótkiej poradzie, a profesjonalistom, którzy zajmują się tym na co dzień. Powodzenia!
Ciasno trochę tutaj. Mówiłem, że pożałujesz te pompki. Poza sprzętem, przed wyruszeniem w drogę warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie, gdyż akcja ratunkowa za granicą może być bardzo kosztowna. Co ciekawe, kategoria ubezpieczenia zależy od wyceny Via Ferraty. Najczęściej dla dróg o trudnościach nie przekraczających C wystarczy ubezpieczenie do sportów wysokiego ryzyka. Dla D i E oraz trudniejszych wymagane będzie to od sportów ekstremalnych. 2/3 drogi już za nami. Została nam 1/3. Najgorsza. Geniusz. Proszę bardzo. Misie. Inne kształty. Weź, sobie weź. Więcej. Najlepsze, mam kolowego. Ale dobra, ten Tyle wygrać. tak lekko. Wejdziesz nawet na... Większość trudnych odcinków już pokonaliśmy. Teraz biwakujemy z Madonną razem. Bardzo przyjemne miejsce. Piękny widok na dolinę. I jeszcze zostało nam jakieś 200-250 metrów przewyższenia i będziemy na samym szczycie. Wilgoć i ciepło, tak? Pleśń. Nie polecam. Chyba w lewo. Teraz nie widzę. Tak, w lewo, tam. Chyba wzdłuż tego żlebu będzie szła. Nie patrz w lewo. Stąd to wygląda bardziej. Kolejna ferata zrobiona. Ferata Hans von Heisteig, która prowadzi na szczyt Bremerwand, który ma 1783 metry nad poziomem morza, a my pokonaliśmy ponad 500 z nich. Piękna ferata, ładne widoki, końcówka trochę nudna, ale warto. Ferata już zrobiona. Teraz jeszcze wchodzimy na sam szczyt, żeby też mieć jakby zaliczone. Hans von Heisteig to zdecydowanie najpiękniejsza ferata, którą mieliśmy okazję zrobić w okolicy Wiednia. Dostarcza niebanalnych trudności oraz spektakularnych widoków. Według mnie jest to obowiązkowy punkt wyjazdu w tę okolicę. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw po sobie jakiś ślad. Może to być cokolwiek, nawet komentarz "tylko kolowe żelki". W ten sposób docenisz moją pracę. Jest to dla mnie naprawdę ważne. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!